Z tej strony Gniew. Ostatnio przy okazji recenzji butów Born to Run wspomniałem, że but butem, natomiast najważniejsza jest sprawność naszych kończyn dolnych. Począwszy od stóp, poprzez wiadomo, kostki, kolana itd. I wspomniałem też, że wrócę z serią krótkich filmów instruktażowych w temacie ćwiczeń przeznaczonych właśnie do wzmocnienia mięśni kończyn dolnych. Ćwiczeń, które właściwie nie tylko wzmocnią i poprawią kondycję naszych nóg, lecz również będą to ćwiczenia, które wpływają doskonale na całą koordynację i balans biegacza. Ćwiczenia, które zaraz Ci przedstawię, są opracowane przez Erika Ortona. Można je odnaleźć w jego książce Cool Impossible. Książka ta również ukazała się w języku polskim. Natomiast kompletny program treningowy, jaki opracował Erik, jest dostępny na płytach DVD w 3 częściach. Każda część to kolejny poziom zaawansowania. I ćwiczenia te nie ograniczają się jedynie do tej właśnie deseczki. W grę wchodzą jeszcze również deseczki okrągłe plus ta oto piłka. A po tym krótkim wstępie pokażę Ci po prostu ćwiczenia z wykorzystaniem tejże oto deski. Dlaczego taka deseczka? Powodów jest kilka, natomiast najważniejszy z nich to kąt, który zyskujemy dzięki konstrukcji, plus to, co daje nam ta listewka pod spodem, mianowicie brak stabilności. Czyli brak tej stabilności wymusza na nas naukę tej stabilności z wykorzystaniem właśnie tejże deseczki. Żeby zrozumieć, o co mi konkretnie chodzi, przejdę po prostu do ćwiczeń. W tym ćwiczeniu na samym początku będziemy używali kij z racji tego, żeby po prostu ułatwić sobie nieco ćwiczenie, łatwiej złapać balans i skupić się na poprawnym wykonaniu tego ćwiczenia. Ważne jest, aby stopę umieścić w centralnym punkcie deseczki. Wskazówką może być palec ten zaraz obok palca dużego, umieszczony mniej więcej na środku deseczki. Gdy już mamy stopę umiejscowioną, podnosimy ją do góry, czyli automatycznie czuć, jak pracują mięśnie łydki. Ważne, żeby kolano nie było ugięte, kolano ma być wyprostowane i również mięśnie pośladkowe mają być napięte. I w ten sposób, pomagając sobie kijami utrzymać równowagę, staramy się stać, trzymać balans na środku deseczki, czyli no wiadomo, na początku może być to trudne, więc staramy się chociażby na jednej stronie spróbować trzymać ten balans, albo na drugiej. Idealnie będzie, gdy po prostu ten balans będziemy trzymali w ten właśnie sposób. Pamiętając cały czas o tym, żeby kolano było wyprostowane i mięsień pośladkowy napięty. Jak długo wytrzymać w tej pozycji? Wiadomo, na początku może być to dosyć trudne. Tak długo, ile jesteś w stanie. Czyli powiedzmy optymalnie jest to minuta, 2. Po tym czasie zmieniamy nogę i wykonujemy ćwiczenie to raz jeszcze. Ważne, żeby kijów nie wykorzystywać w ten sposób, nie pochylać się na nich. One mają nam tylko pomagać w stabilizacji, a nie mają być głównym stabilizatorem. Czyli ciało w miarę wyprostowane, ciężar poprzez biodro i w dół do stopy i łapiemy równowagę. I zmiana stopy do góry, kolano wyprostowane, mięsień pośladkowy napięty, pięta do góry i w ten sposób wytrzymujemy minuta, 2. Druga opcja tego ćwiczenia to deseczka w tej pozycji, czyli palec duży stopy wędruje do góry, środek ciężkości wtedy lata nam w ten sposób, czyli to jest poniekąd symulacja biegu do góry i zasada jest taka sama. Trzymamy równowagę
w miarę możliwości opieramy się jak najmniej przy użyciu kijów. Pamiętamy o kolanie wyprostowanym oraz napiętym mięśniu pośladkowym. Już po kilkunastu sekundach czuć, jak te mięśnie pracują, co jest oznaką, że dobrze wykonujemy ćwiczenie. I zmiana, kolejna stopa i do góry. Pamiętamy cały czas o tym, aby trzymać równowagę. Jeszcze raz powtórzę, kolano wyprostowane i mięsień pośladkowy, nogi, na której akurat ćwiczymy, napięty. Ostatnie ćwiczenie z tej serii z wykorzystaniem deseczki. Deseczka w tej pozycji, czyli w tej chwili palec, duży palec stopy jest skierowany w dół i no, właściwie dzięki temu ćwiczeniu mamy symulację dla mięśni, które pracują podczas zbiegu. I zasada taka sama. Łapiemy, umieszczamy najpierw stopę we właściwym miejscu, mniej więcej w środku, śródstopie, ciało do góry, pięta do góry i łapiemy równowagę. Równowagę łapiemy głównie za sprawą dużego palca, czyli dociskamy bądź popuszczamy odpowiednio w tym miejscu. Pamiętamy cały czas o kolanie wyprostowanym oraz mięśniu pośladkowym napięty. I zmiana stopy. Czyli to samo, tylko że na stopie lewej. Ćwiczenie jest idealne i polecane jako rozgrzewka przed każdym bieganiem. Ma ono kilka wariancji, ale o tym może w jakimś następnym filmiku. Natomiast warto sobie po prostu zrobić taką jedną serię przed wyjściem na trening. Wtedy odpowiednie partie mięśniowe, które są odpowiedzialne za właściwą koordynację, za równowagę, za bieganie, zwłaszcza jeżeli jesteśmy zainteresowani bieganiem naturalnym, czyli bieganiem ze śródstopia, są już rozgrzane, odpowiednio aktywowane i gotowe do zabawy w terenie. Z własnego doświadczenia i z perspektywy czasu naprawdę gorąco zachęcam do wykonywania tych ćwiczeń, ponieważ naprawdę efekty są wręcz niewiarygodne w stosunkowo krótkim okresie czasu. Naprawdę czuję i widzę, patrząc na moje wyniki, generalnie na formę biegową, na styl, w jakim się teraz poruszam, jak wielki wpływ mają ćwiczenia z taką niepozorną deską. Dlatego też, jeżeli kiedykolwiek, gdziekolwiek wyjeżdżam, nigdzie się praktycznie bez niej nie ruszam, tak aby w wolnej chwili wykonać minimum te ćwiczenia, które tutaj przed chwileczką zaprezentowałem. Generalnie te ćwiczenia warto jest wykonywać minimum 3 do 5 razy w tygodniu, bądź też, jak wcześniej wspominałem, przed po prostu treningiem. Deseczkę właściwie tak naprawdę można spróbować wykonać samemu. Ja też tak na początku zrobiłem, po czym postanowiłem zainwestować generalnie w cały program Erika. Zakupiłem tą deseczkę, płyty DVD plus jeszcze 2 dodatkowe deseczki okrągłe, o których wcześniej wspominałem, i spodziewaj się kolejnych filmików z instruktarzem, jak ćwiczyć na tej desce i na innych, o których już wkrótce. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.